Wrzesień 1939 roku. Hitlerowskie Niemcy wkraczają do Polski. Mieszkańcy Pomorza stają w obliczu brutalnej agresji, której tragiczne skutki szybko ujawniają się w codziennym życiu. Plan nazistów jest bezwzględny. Błyskawiczne zajęcie Pomorza i całkowite zniszczenie polskości. Ale Niemcy wiedzą, że polski opór nie podda się tak łatwo, dlatego już przed wojną sporządzono listy proskrypcyjne z nazwiskami tych, którzy aktywnie bronili polskiej tożsamości. To jednak nie wystarcza. Aby zrealizować swoje cele, naziści angażują miejscowych cywilów, Niemców, którzy jednocześnie są obywatelami II Rzeczypospolitej. Ci, którzy jeszcze wczoraj dzielili chleb przy wspólnym stole, z dnia na dzień stają się oprawcami swoich sąsiadów. Na czele bezlitosnej machiny stoi Albert Forster, człowiek, który z zimną precyzją nadzoruje proces wyniszczenia. Zbrodnia pomorska, pierwszy akt masowej zagłady w II wojnie światowej. To historia zdrady, cierpienia i heroicznej walki o przetrwanie. Pomorze, lata 30. XX wieku. Na tych ziemiach od stuleci współistniały różne narodowości, jednak sytuacja zaczęła się zmieniać po zakończeniu I wojny światowej. Ludność niemiecka, która niegdyś dominowała na Pomorzu, stanowiła teraz zaledwie od 9 do 12% populacji, czyli około 112 000 osób. To dramatyczny spadek, jeśli porównamy to z liczbą 383 000 Niemców zamieszkujących te tereny w 1919 roku. Dlaczego tak się stało? Decyzje traktatu wersalskiego, który przywrócił tę ziemię Polsce, zmusiły wielu Niemców do opuszczenia regionu i powrotu do Vaterlandu. Ci, którzy zostali, oficjalnie deklarowali lojalność wobec Rzeczypospolitej. Jednak zmiany w strukturze społecznej wzbudzały napięcia. Polityka odniemczania prowadzona przez II RP budziła niezadowolenie niemieckiej mniejszości, podsycane dodatkowo przez propagandę Berlina. Narracja o sezonowości państwa polskiego i jego rzekomej grabieżczej polityce zyskiwała coraz większą popularność. Pomimo napięć relacje między Polakami a Niemcami na co dzień były określane jako poprawne. Jednak pod powierzchnią zaczynały wrzeć sprzeczne nacjonalizmy. Polski, defensywny, walczący o utrzymanie tożsamości i niemiecki, ofensywny, oparty na przekonaniu o wyższej jednej nacji nad drugą. W maju 1939 roku Niemcy przystąpiły do systematycznego gromadzenia informacji o Polakach. W Generalnym Urzędzie Policji Bezpieczeństwa utworzono Zentralstelle 2P, jednostkę, której celem było monitorowanie nastrojów i sytuacji niemieckiej mniejszości w Polsce. W ciągu zaledwie kilku miesięcy, dzięki rozbudowanej sieci agentów wywodzących się z Volksdeutschów, opracowano szczegółową listę osób wrogich wobec III Rzeszy. Ta lista, znana jako Sonderfahndungsbuchpollen, zawierała nazwiska, zawody i adresy osób, które miały zostać wyeliminowane. Jednocześnie trwały przygotowania do tajnej operacji o kryptonimie Tannensberg. SS-Brigadenführer Werner Best i Walter Schellenberg stworzyli struktury Einsatzgruppen, specjalnych grup operacyjnych mających za zadanie eliminację wrogów Rzeszy na tyłach frontu. Na terenie wolnego miasta Gdańska naziści otwarcie niszczyli symbole żydowskiej społeczności, w tym neorenesansową Wielką Synagogę. Jednocześnie w tym samym czasie w ukryciu sporządzali listy osób przeznaczonych do aresztowań, Polaków, Żydów oraz opozycyjnych Niemców. Do września 1939 roku w Gdańsku pozostało zaledwie 1200 Żydów. Większość zdążyła wyemigrować, ratując swoje życie przed nadchodzącą tragedią. Symbolem zarówno wypędzenia, ale i nadziei w obliczu nadciągającej tragedii jest pomnik Kindertransportów znajdujący się na terenie dworca głównego w Gdańsku. Upamiętnia on dzieci, które dzięki ewakuacji znalazły schronienie w innych krajach, unikając okrucieństwa nazistowskiego reżimu. Jednak nie wszystkim udało się uciec przed machiną terroru. Zegar tyka, zbliża się długo planowane rozwiązanie.
Nazistowskie władze Pomorza z Albertem Forsterem na czele miały rozpocząć brutalne działania przeciwko polskiej inteligencji i elitom. Operacja Tannenberg oraz Intelligenzaktion, wymierzone w ludzi uważanych za zagrożenie dla Rzeszy, przyniosła tragiczne skutki szczególnie na Pomorzu. Niemiecka mniejszość, będąca pod silnym wpływem nazistowskiej propagandy, odegrała kluczową rolę w identyfikacji ofiar. To właśnie tutaj, na Pomorzu, zrealizowano jedną z pierwszych masowych akcji eksterminacyjnych w II wojnie światowej. Czas zemsty i rozliczeń za traktat wersalski był coraz bliżej. Czy ktokolwiek mógł to powstrzymać? Pierwsze aresztowania Polaków rozpoczęły się już 25 sierpnia 1939 roku. Komandor Tadeusz Ziółkowski, który odmówił wpuszczenia pancernika Schleswig-Holstein do portu, został natychmiast zatrzymany. Decyzja Ziółkowskiego o obronie polskiego honoru zakończyła się jego zatrzymaniem i osadzeniem w obozie Stutthof. Ale to dopiero był początek. Kilka dni później, w nocy z 31 sierpnia na 1 września, naziści rozpoczęli realizację swojego planu w całej jego bezwzględnej skali. Aresztowania Polaków nabrały tempa, a wraz z wybuchem wojny rozpoczęły się brutalne akcje eksterminacyjne w ramach wcześniej wymienionych operacji Intelligenzaktion i Tannenberg, a wymierzonych w polskie instytucje, inteligencję i liderów społeczeństwa. 1 września 1939 roku niemieckie oddziały Wehrmachtu zaatakowały budynek Poczty Polskiej w Gdańsku. Obrońcy, zarówno pracownicy poczty, jak i ochotnicy stanęli do walki, wiedząc, że ich szanse na zwycięstwo są niewielkie. Determinacja pocztowców zaskoczyła Niemców. Pod dowództwem podporucznika Konrada Guderskiego bowiem bronili budynku przez 14 godzin, ponad dwukrotnie dłużej niż zakładały to polskie plany obronne. Jednak ostatecznie zmuszeni byli do kapitulacji. Wtedy nadeszło to, czego obrońcy najbardziej się obawiali. Po poddaniu się pocztowcy zostali uwięzieni i brutalnie traktowani. Przetrzymywano ich w Viktoriaschule, budynku szkolnym, który Niemcy przekształcili w miejsce przesłuchań i tortur. Zaś po miesiącu przesłuchań i pokazowym procesie w październiku 1939 roku 38 obrońców zostało skazanych na śmierć i rozstrzelanych. Represje wobec obrońców Poczty Polskiej były tylko jednym z elementów szeroko zakrojonej strategii eksterminacji, jaką naziści realizowali na Pomorzu. Otóż akcje wymierzone przeciw ludności odbyły się w następujących miejscach: Mniszek pod Świeciem, Las Piaśnicki, Las Szpęgawski, Dolina Śmierci w Bydgoszczy. Aby przeprowadzić masowe represje i eksterminacje, niemieckie władze znalazły wsparcie wśród miejscowej ludności pochodzenia niemieckiego. Kluczową rolę w realizacji tej strategii odegrała organizacja Selbstschutz Westpreuße, paramilitarna struktura utworzona przez SS. Pod dowództwem SS-Gruppenführera Ludolfa von Alvenslebena, formacja licząca blisko 18 000 członków w Prusach Zachodnich, była odpowiedzialna za wdrażanie polityki wyniszczenia na Pomorzu. Selbstschutz w języku polskim tłumaczony jako samoobrona, eufemistyczne i mylące określenie, stał się narzędziem terroru i zbrodni. Jednym z najbardziej symbolicznych miejsc działalności Selbstschutzu są Lasy Piaśnickie. To właśnie tam rozpoczęły się masowe egzekucje, które stały się preludium do fali terroru obejmujący cały region Pomorza. W październiku 1939 roku Albert Forster, nazywany przez siebie samego królem Pomorza, pojawił się w Wejherowie. Mieszkałem w Wejherowie. Miałem dzień wolny od roboty. Szedłem sobie na spacer. Ja patrzę, sobie z góry idzie szmara ludzi. Ja się patrzę, był Forster widać. 3 chłopów SS czarne ubrane za nim.
skręcił się na rynek na prawą do magistratu. 5 minut później on przemawiał. Jak szedł na balkon i z pięścią walił, swoja mowa była głośno na cały rynek. Tak on ryczał. Jak diabeł. Ojciec, który był, powtórzył mi te słowa, jakie on wyraził pod adresem Polaków. Słowa te są następujące. W ręce wasze oddaję wam Polaków. Trzeba ich wytępić, począwszy od kolebki. Te słowa były jak wyrok. Wkrótce po jego wizycie rozpoczęły się egzekucje w Lesie Piaśnickim. Ludzi transportowano do miejsc, gdzie czekał ich tragiczny los. Przebieg wydarzeń w Lasach Piaśnickich stał się symbolem okrutnej polityki eksterminacji prowadzonej przez okupanta. To jest Elżbieta Elwart, w przyszłości jeden z głównych świadków wydarzeń, które miały miejsce na Pomorzu jesienią 1939 roku. Swoje wspomnienia dotyczące wydarzeń w Lesie Piaśnickim w październiku opisywała następująco. W październiku wybrałam się do teściów, do Leśniewa. Chciałam sobie skrócić drogę, poszłam przez Las Piaśnicki. I ściągnął mnie nagle żołnierz i powiedział: stehen bleiben, stój. Więc stanęłam i spojrzałam się dookoła, widziałam samochody, ale już puste. Widziałam grób napełniony trupami. Obok czołgali się ludzie. Jednak Las Piaśnicki nie był jedynym świadkiem tej mrocznej historii. Gdy piaśnickie doły wypełniały się ciałami ofiar, niemiecka machina śmierci pracowała również w innych miejscach Pomorza. Las, równie cichy i gęsty, stał się kolejnym przystankiem na drodze masowej eksterminacji. Świat, a nawet polskie społeczeństwo i polska historiografia II wojny nigdy w pełni nie wyeksponowały w skali szerszej niż regionalna specyficznego charakteru zbrodni niemieckich na Pomorzu w tym pierwszym okresie okupacji. Stanisław Salmonowicz. Dzięki naszym patronom możemy kontynuować pracę nad tak ważnymi projektami. Twoje wsparcie na Patronite oraz Buy Coffee pozwala nam pielęgnować pamięć o wydarzeniach, które ukształtowały nasz region i naszą tożsamość. Dołącz do grona wspierających i razem zadbajmy, by te historie nigdy nie zostały zapomniane. Jednocześnie z dumą informujemy, że ten odcinek mógł powstać dzięki wsparciu firmy Chliwa Nieruchomości, która nie boi się stawiać czoła trudnym wyzwaniom i wspiera nas w realizacji misji naszego kanału. Dziękujemy i zapraszamy do dalszego oglądania. Kiedy samochód w lesie przystanął, kazano pierwszym 4 rozebrać się z marynarki i butów i pójść do wykopanego dołu. Słyszałem strzały w liczbie kilku. Po pewnym czasie do grobu poszła druga 4. Las Szpęgawski, leżący około 7 km od Starogardu Gdańskiego w kierunku Tczewa, stał się jednym z największych miejsc masowych egzekucji na Pomorzu w czasie II wojny światowej. To tutaj od 22 września 1939 roku do 11 stycznia 1940 roku niemieccy oprawcy dokonali brutalnej eksterminacji przedstawicieli polskiej inteligencji, liderów społecznych, działaczy politycznych, duchownych oraz osób chorych psychicznie. Szacuje się, że w tym lesie w około 40 masowych grobach spoczywa od 6 do 7 tysięcy ofiar. Osoby przeznaczone na śmierć wywożono z więzień w Starogardzie Gdańskim i innych miejscowości w grupach liczących od 25 do 30 osób. Transportowano je krytymi samochodami ciężarowymi lub autobusami z szybami pomalowanymi na czarno, nazywanymi przez lokalną ludność czarnymi krowami. Po dotarciu na miejsce członkowie plutonów egzekucyjnych, określających siebie mianem Komanda Podróży do Nieba, kazali ofiarom rozebrać się, a następnie ustawili je na krawędzi wykopanych wcześniej dołów.
Ale wydarzenia nieopodal Starogardu były tylko preludium do jeszcze większego horroru. Choć masowe egzekucje w Lesie Szpęgawskim pochłonęły tysiące istnień, naziści w międzyczasie wdrażali kolejny etap swojego brutalnego dzieła. Ich celem było stworzenie miejsca, w którym śmierć stanie się codziennością, a eksterminacja zostanie podniesiona do rangi metodycznej maszyny śmierci. Już przed wybuchem wojny Gauleiter Forster nadzorował przygotowania do brutalnego przejęcia kontroli nad Pomorzem. 2 września 1939 roku, zaledwie dzień po inwazji na Polskę, nastąpił przełom. Rozpoczęto działalność obozu Stutthof. Początkowo miał on służyć jedynie jako obóz internowania, jednak szybko przekształcił się w narzędzie systematycznej eksterminacji zgodnie z wizją Forstera. Ten, będąc namiestnikiem, nie tylko wspierał budowę infrastruktury obozowej, ale także nadawał kierunek polityce obozu. A wtedy jego prawdziwe intencje stały się jasne. W swoich przemówieniach otwarcie nawoływał do likwidacji Polaków i Żydów, twierdząc, że Pomorze musi zostać oczyszczone z tych, którzy nie pasują do niemieckiej wizji nowego początku. Posłuchajmy. Sind nun vom Führer als Treue hinter der deutschen Sache für dieses Land eingedeckt worden mit dem klaren Ziel, dieses Land wieder deutsch zu machen. Es wird daher unter aller ehrenvollste Aufgabe sein, alles zu tun, damit schon in wenigen Jahren alle polnischen Erscheinungen, ganz gleich welcher Art, beseitigt sind. Das gilt besonders für die völkische Bereinigung dieses Landes. Wer zum polnischen Volkstum gehört, muss dieses Land verlassen. Die Zeit einer klaren, reinlichen Scheidung der Geister ist jetzt gekommen. Dieses Land soll und wird deutsch bleiben für alle Ewigkeit. Powtarzał, inspirując swoich podwładnych do działania. Obóz położony w odległości 34 km od Gdańska z początkiem był miejscem izolacji, wkrótce stał się centralnym punktem hitlerowskiego terroru na Pomorzu. Pierwsze transporty więźniów, głównie polskich działaczy społecznych i politycznych, przybyły już na początku września 1939 roku, a potem nadeszło to, co najgorsze. Z czasem obóz zaczął pełnić funkcję nie tylko miejsca odosobnienia, ale przede wszystkim systematycznej eksterminacji. W barakach Stutthofu, które Forster określał jako narzędzie odbudowy niemieckiego Pomorza, panowały nieludzkie warunki. Więźniowie byli zmuszani do niewolniczej pracy, torturowani i poddawani brutalnym eksperymentom. To jednak nie wystarczyło oprawcom. W obozie Stutthof codziennością były surowe kary i represje wobec więźniów, które często miały tragiczne skutki. W kolejnych dniach przybrały nową skalę. Pierwsze egzekucje w Stutthofie odbyły się w 1940 roku. Wśród ofiar znaleźli się m.in. Jan Hallmann, naczelnik stacji w Kolbudach, oraz Werner Zielke, pracownik kolei z Kleszczewa. Obóz szybko przekształci się w miejsce masowych rozstrzeliwań przedstawicieli polskiej elity intelektualnej, jednak Forster nie zamierzał na tym poprzestać. Do obozu trafiali nie tylko Polacy, ale także Żydzi, szczególnie po rozpoczęciu systematycznej polityki eksterminacji. Wówczas ostatecznie odsłonił się cel Forstera – stworzenie miejsca, które stanie się symbolem niemieckiej maszyny śmierci. Obóz Stutthof przy jego wsparciu stał się doskonałym narzędziem do realizacji tej przerażającej wizji. Eksterminacja i egzekucje to nie były jedyne narzędzia terroru. Forster i jego aparat władzy postanowili uderzyć jeszcze mocniej, nie tylko w życie, ale i w korzenie tych, którzy nie pasowali do ich wizji niemieckiego Pomorza. To wtedy rozpoczęto brutalne wysiedlenia, które miały na zawsze zmienić krajobraz społeczny regionu. Jeszcze we wrześniu 1939 roku, zaraz po zajęciu Pomorza, rozpoczęto tzw. dzikie wysiedlenia.
Były one skierowane przeciwko posiadaczom ziemskim, przemysłowcom, kupcom i rzemieślnikom. Nie były to jedynie indywidualne akty przemocy, stały się początkiem szeroko zakrojonej polityki eliminacji polskości. Ofiary otrzymywały nakaz opuszczenia swoich domów w ciągu doby z możliwością zabrania jedynie najpotrzebniejszych rzeczy. Później represje się nasiliły. Masowe wysiedlenia nabrały tempa w październiku 1939 roku. Niemieckie oddziały otaczały całe wsie i dzielnice, zmuszając mieszkańców do szybkiego pakowania się. Ludność była przewożona w bydlęcych wagonach do generalnego gubernatorstwa lub trafiała do obozów przejściowych, takich jak Potulice, Tczew czy Zamek w Gniewie. Jednak nawet to nie zaspokoiło ambicji nazistów. Do końca 1939 roku z Pomorza wypędzono około 30 000 ludzi, co stanowiło jedynie wstęp do kolejnej fazy ich brutalnej polityki. I właśnie wtedy powstała Volksliste. Jednym z kluczowych narzędzi polityki Forstera stała się niemiecka lista narodowościowa, której celem było nie tylko zniemczenie ludności, ale także rozbicie polskiej tożsamości narodowej. 4 marca 1941 roku wszyscy mieszkańcy Pomorza zostali zmuszeni się do wpisania na Volkslistę, narzędzie mające na celu przymusowe zniemczenie Polaków i Kaszubów. Dla tych, którzy odmówili, konsekwencje były szczególnie brutalne. Byli pozbawiani kartek żywnościowych, zmuszani do opuszczenia swoich domów, wykorzystywani do niewolniczej pracy, a wielu z nich deportowano do obozów koncentracyjnych. Ta decyzja nie była wyborem, była narzuconym terrorem, który niszczył rodziny i całe społeczności. Forster stawiał sobie ambitny cel – całkowite wymazanie polskiej obecności na Pomorzu. W jego oczach germanizacja nie była jedynie polityką, była misją, która obejmowała nie tylko ludzi, ale także kulturę i historię. Jednak to, co wydarzyło się w Gdyni, stanowiło jeden z najbardziej przejmujących przykładów tej polityki wyniszczenia. W październiku 1939 roku wszystkim Polakom nakazano opuszczenie miasta, pozwalając im jedynie zabrać 25 kg bagażu. W ten czas ulice Gdyni zmieniły się w scenę niewyobrażalnego cierpienia. Rodziny zmuszane były do opuszczenia swoich domów i przewożone w trudnych warunkach do miejsc przesiedlenia. Forster jednak nie zamierzał na tym poprzestać, bowiem aby całkowicie wymazać polską obecność, nakazał zmianę nazw miejscowości, ulic i placów. Gdynia została przemianowana na Gotenhafen, co miało symbolizować początek nowej niemieckiej ery. Wprowadzono także zakaz używania języka polskiego w miejscach publicznych, a za jego złamanie groziły surowe kary. Wówczas stało się jasne, że Forster nie pozostawi na Pomorzu żadnego śladu, który przypominałby o polskiej historii czy kulturze. W czasie zbrodni pomorskiej życie straciło wielu wybitnych przedstawicieli polskiej elity, duchowieństwa i liderów społecznych. Wśród ofiar znaleźli się m.in. Teodor Bolduan, tymczasowy burmistrz Wejherowa, który aktywnie działał na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwijał infrastrukturę miasta. Szczególnie przejmujące są historie takich osób jak Alf Liczmański, dowódca Pomorskiego Okręgu Związku Powstańców i Wojaków. Był wzorem patriotyzmu i walki o polskość Pomorza. Siostra Alicja Kotowska, zakonnica i dyrektorka gimnazjum w Wejherowie, poświęciła życie działalności edukacyjnej i społecznej. Została rozstrzelana w Piaśnicy jesienią 1939 roku, stając się symbolem męczeństwa polskiego duchowieństwa. Wśród zamordowanych w Piaśnicy znajdowali się również księża, pedagodzy, urzędnicy i działacze społeczni. Ksiądz Franciszek Rogaczewski czy profesor Władysław Pniewski zostali uwięzieni i zamordowani w obozie Stutthof. Ksiądz Piotr Sosnowski. Na tym zdjęciu widzicie jego ostatnie chwile przed rozstrzelaniem w Rudzkim Moście, niedaleko Tucholi. Fotografia wykonana przez samych sprawców tej okrutnej zbrodni stała się jednym z najbardziej poruszających symboli niezłomnej postawy Polaków wobec niemieckiego terroru. Każda z tych ofiar symbolizuje nie tylko indywidualny dramat,
ale także zniszczenie całych społeczności, które przez lata budowały tożsamość Pomorza. A mimo to ich imiona i historie stały się świadectwem niezłomnej walki o wolność i narodową tożsamość. Z każdą kolejną ofiarą i decyzją zapadającą w gabinetach władzy nasuwa się pytanie, jaką rolę w tej tragedii odegrał Albert Forster. Choć wytyczne z berlińskiej centrali były zbliżone dla wszystkich gauleiterów, to mimo wszystko skala działań Forstera nie różniła się znacząco od tego, co realizowali Greiser czy Koch. Dlaczego? Wiedziony ambicją i chęcią zyskania aprobaty przełożonych, Forster szybko uruchomił machinę terroru wymierzoną w miejscową ludność. Jednak zadanie polegające na zgermanizowaniu całego okręgu Prusy Zachodnie wymagało podejścia odmiennego od metod stosowanych przez jego odpowiedników. Dlatego w większym stopniu próbowano tu germanizować ludność miejscową, łagodząc ograniczenie dotyczące wpisywania na tzw. Volkslistę. Działania podejmowane przez Forstera zarówno tuż przed, jak i w trakcie II wojny światowej nosiły wszelkie znamiona zbrodni wojennych. Ale czy w pełni odpowiedział za swoje czyny? Czy kiedykolwiek żałował ogromu krzywd wyrządzonych mieszkańcom terenów, które znalazły się pod jego zarządem? O tym dowiecie się w kolejnym odcinku, który już wkrótce będzie dostępny na naszym kanale. Jeżeli widzicie link do następnego odcinka, możecie obejrzeć go już teraz. Jeżeli jeszcze go tam nie ma, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie dzwonek powiadomień, aby jako pierwsi dowiedzieć się o jego premierze. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z naszych materiałów. Zanim zakończymy, chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. Większość sprawców zbrodni pomorskiej nigdy nie została osądzona, a pamięć o ich ofiarach z różnych powodów była stopniowo zacierana. Przed całkowitym zapomnieniem chronią je takie instytucje jak Ośrodek Karta, działalność pani Reginy Osowickiej, Muzeum Piaśnickie oraz badania prowadzone m.in. przez profesora Eugeniusza Króla, Piotra Madajczyka i doktora Tomasza Cerana. Przygotowując ten materiał, odwiedziliśmy miejsca związane ze zbrodnią pomorską, takie jak Las Szpęgawski oraz Las Piaśnicki. Szczególnie poruszająca była dojmująca cisza, która towarzyszyła nam w tych miejscach. Pod filmem znajdziesz linki do map z oznaczeniem tych lokalizacji. Zachęcamy Cię, drogi widzu, do ich odwiedzenia, zwłaszcza 2 października, kiedy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku.